Myślicie, że Kleopatra była ślicznotką? Dzisiaj rozwieję ten mit, bo w rzeczywistości egipska królowa wyglądała tak. Ale nawet nie będąc piękną z wyglądu, Kleopatrze udało się zwrócić na siebie uwagę dwóch wielkich rzymskich generałów, Juliusza Cezara i Marka Antoniusza. Kleopatra VII urodziła się w 69 roku przed naszą erą. Prawdziwe miejsce jej urodzenia wciąż pozostaje tajemnicą, ale powszechnie przyjmuje się, że jej ojczyzną jest Aleksandria. Wbrew powszechnemu przekonaniu królowa nie miała ani kropli egipskiej krwi i pochodziła z dynastii Ptolemeuszy, a więc była Greczynką. Była jedyną osobą z dynastii Ptolemeuszy, która znała język egipski. Biegle władała językami hebrajskim, etiopskim, aramejskim, perskim i łaciną. Była także pierwszą i jedyną osobą z dynastii Ptolemeuszy, która przyjęła kulturę i religię Egiptu. Po śmierci ojca, zgodnie z tradycją nawołującą do zachowania boskiej krwi rodów królewskich, Kleopatra poślubiła swojego 9-letniego brata Ptolemeusza XIII i w wieku 18 lat zaczęła rządzić Egiptem. Wstąpiła na tron jako Thea Filopator, co oznacza boginię kochającą ojca. Pierwsze lata panowania były dla Kleopatry trudne, ponieważ w kraju panował 2-letni nieurodzeń. Ponadto zaczęła się walka o tron, wewnętrzne wojny brata i siostry. Królowa musiała uciekać do Syrii, dzięki czemu przeżyła, ale nawet będąc na uchodźstwie, marzyła o odzyskaniu pełni władzy. Mniej więcej w tym samym czasie dyktator i starożytny rzymski generał Gaiusz Juliusz Cezar udał się do Aleksandrii, aby wyprzedzić swojego zaprzysięgłego wroga Gnajusza Pompejusza. Cezar musiał jednak pozostać w Aleksandrii z powodu niesprzyjających długiej podróży warunków pogodowych. Kleopatra potrzebowała wsparcia Juliusza i dlatego, według legendy, osobiście pojawiła się nocą w pałacu w Aleksandrii, zawinięta w dywan. Uderzony jej pięknem i bystrym umysłem Cezar uznał jej prawa do egipskiego tronu i ostatecznie odzyskał go, pokonując armię jej męża. Kleopatra łatwo uwiodła Juliusza Cezara. Urodziła mu syna i miała nadzieję, że mały Cezarian odziedziczy władzę w Rzymie. Jednak Cezar nie był głupcem. Miał własną wizję przyszłości, w której nie było miejsca dla potomstwa egipskiej czarodziejki. Ostatecznie, wchodząc w związek z Kleopatrą, Cezar upiekł 2 pieczenie na jednym ogniu. Zyskał namiętną kochankę i wpływy w Egipcie, a jednocześnie Kleopatra nie miała wpływu na Rzym. Kiedy Juliusz Cezar został zabity, Kleopatra i jej syn przebywali w Rzymie. Kleopatra zabiegała o uznanie chłopca za następcę tronu, jednak na próżno. Ostatecznie władza w imperium została podzielona między Lepidusem, Oktawianem i Markiem Antoniuszem, a Kleopatra wróciła do Egiptu. W końcu pełnię władzę w imperium przejął Marek Antoniusz, który pragnął poznać Kleopatrę osobiście. Kleopatra przybyła do Antoniusza w przebraniu bogini Afrodyty. Uwiodła go i zyskała pełną kontrolę nad Cezarzem, który spędzał z nią większość czasu na wschodzie. Antoniusz nie był zainteresowany swoją dotychczasową żoną i ostatecznie rozwiódł się z nią. Następnie ożenił się z Kleopatrą. Kleopatra urodziła mu bliźniaki, a potem, z czasem, jeszcze syna. Antoniusz dał swoim dzieciom podbite ziemię wschodu. Kleopatra triumfowała, ale nie na długo. Między Antoniuszem a Oktawianem rozpoczęła się walka o wyłączną władzę nad światem rzymskim. Walka, którą ostatecznie wygrał ten drugi. Niestety los Kleopatry okazał się być smutny, ponieważ nie chciała ona stać się triumfalną zdobyczą nowego władcy.